Dzisiaj prawie spóźniliśmy się na pociąg do Trójmiasta. Pokażę wam, jak wygląda podróż z rowerami w PKP. Zobaczycie nasz nocleg za 200 zł doba, zwiedzimy sobie trochę gdańskiej starówki, pójdziemy do paru restauracji, w tym do Tapas Rybka po kuchennych rewolucjach Magdy Gessler oraz wiele innych. Zapraszam do oglądania. No może się uda. Jak będziemy zapisać, to się uda. Tylko najgorsze jest to, że nie wiemy jaki peron. Ogólnie to, żeśmy wyjechali, myśmy zdążyli normalnie. Gdyby nie to, że zapomnieliśmy ładowarki do jednego z rowerów. Baterie zostaną po dupie i to słabo. Mam nadzieję, że w pociągu będzie dało radę je podpiąć do ładowania. Wejdziemy od dworca autobusowego, kurwa, tamtędy chyba będzie najszybciej, żeby znaleźć ten peron, bo nie wiem. Daj, wyprzedzaj ich wszystkich, kurwa, nie mamy czasu. Nie wiem, chyba mamy 12 minut. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Nigdy nie miałem takiego speedrunu jazdy do centrum. Naprawdę nigdy w życiu. No tutaj gdyby stali i suszyli, to już byśmy mieli po tikecie, nie? 10 po. Dobra, zdążymy chyba, bez lipy. Pociąg jest ile? Ile? Kurwa, to mamy 14 minut. Dobra, już spokojnie. Dobra, w ogóle pociąg jest 24, 9:11, my jesteśmy już pod galerią. Nie wiemy, który jest peron i dlatego taka panika. No my już jesteśmy na dworcu autobusowym, tylko w dół zjedziemy. Dobra, chyba chill, widzowie, chyba chill. No i bez tego wszystkiego nie nagrałem intra żadnego. Po cholerę intra, jest 2023, nie nagrywa się takich rzeczy. Mamy 10 minut. Gdynia główna. 24. No to mamy 10 minut, kurwa. Tylko, że mi nie zajebali roweru stamtąd. To stoi, to nasze do Gdyni? Nie, to jest... Nie, tak, to jest do Gdyni, nasz. No, a to jak wsiadam, ja ją zostawiam, nie? Kurwa, ja tam telefon zostawiłem. Idź tam szybko. Co za debil. To jest właśnie pośpiech, widzowie. 4 minuty mamy. Nie wiem, gdzie jest ten z rowerami. To jest 4? Właśnie się wystraszyłem. Jak większość z was zauważyła, idzie wiosna, a bardziej w sumie lato, bo wiosna została pominięta. Mamy już temperatury z rzędu 25 stopni. W sumie teraz jak to nagrywam, to akurat pada za oknem. A co za tym idzie, niektórzy z nas będą robić wiosenne porządki. Niektórzy mają taki rytuał wiosenny. Ja niezbyt chętnie do tego podchodziłem, ale przyszedł i też czas na mnie. I postanowiłem sobie, że wymienię ogólnie starą elektronikę na nową. Pozbędę się starej elektroniki, sprzedam przestarzałe rzeczy po prostu i kupię nowe. Tym bardziej właśnie, że na MediaMarkt obecnie są wiosenne wyprzedaże, a z Letyshops zaoszczędzę jeszcze więcej. Jeżeli nie wiecie, czym jest Letyshops, jest to serwis cashback, dzięki któremu robicie zakupy, a potem po tych dokonanych zakupach dostajecie po prostu część wydanej kwoty. Serwis ten posiada tak zwane gorące cashbacki, dzięki którym możemy uzyskać 10 razy więcej zwrotu niż zwykle. Aby przystąpić do zakupów z cashbackiem, wystarczy, że pobierzecie sobie aplikację mobilną. To jest również wtyczka do przeglądarki lub bądź możecie skorzystać po prostu ze strony internetowej, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. I aby aktywować taki gorący cashback, szukacie sobie interesującego was sklepu i trzeba się śpieszyć, bo te cashbacki bardzo szybko znikają. I tutaj akurat na MediaMarkt, tak jak mówię, jest do 6,45% cashbacku. Wybieramy sobie ten sklep i klikamy Go to Store. U was będzie po prostu przejść do sklepu i w tym momencie wkładamy do koszyka to, co nas interesuje. W moim przypadku będzie to akurat jakiś, myślę, nowy laptop, bo się zbieram do właśnie wymiany tego laptopa na jakiegoś nowego, bo ten z GTX-em 1050 już nie daje po prostu rady. Więc poszukajmy sobie jakiegoś sensownego laptopa. Na przykład taki Omen. Poprzedni laptop to również HP Omen jest. Ten laptop kosztuje 11 599 zł. I dzięki właśnie Letyshops, kupując w ten sposób tego laptopa, dostałbym 748 zł
zwrotu, to jest bardzo dużo. I taki zwrot możecie sobie potem wypłacić właśnie na konto bankowe bądź PayPal, to już zależy od Was, więc zachęcam Was do skorzystania właśnie z serwisu Letyshops. Link macie w opisie i to tyle, wracamy do filmu. Oczywiście zapadnie. No dobra, trzeba to położyć tam. Kurwa, najgorsze jest to, że ten rower trzeba podnieść. Wiem. O. A to wejdzie. Nie obok, tylko drugą. No już. Aha, to jeszcze, czekaj. Co? Co się wydarzyło z tym? Skąd to się... Z roweru to jest woda tylko, bo to po deszczu. Całą podróż później. Ogólnie podróż z rowerami kosztowała nas dodatkowe 18 zł, 9 zł za rower. I podróż PKP z tymi rowerami to jest troszeczkę uciążliwa, bo ludzie, którzy wchodzili, wsiadali, patrzyli się na nas, jakby mieli do nas jakiś problem, że my w ogóle wieziemy te rowery. I tak jak widzicie tutaj, w momencie kiedy wysiadaliśmy, to ludzie, którzy nie mieli rowerów, wysiadają wagonem dla rowerów zamiast swoim wagonem i to samo działo się w drugą stronę, czyli jak wracaliśmy i chcieliśmy wysiąść w Krakowie, to ludzie też wysiadali wagonem dla rowerów i ci, którzy wsiadali bez rowerów, również wsiadali do wagonu dla rowerów, dzięki czemu nie mogliśmy po prostu wysiąść normalnie. A nie, idź pan w chuj. Aha, bo to jeszcze na dół trzeba zejść. No to ja sobie zjadę. No to jedź pierwsza. Raczej nie. Nie zmieszczę się. Ja to sprowadzę i wezmę twój. Więc musimy się stąd najpierw wydostać, a potem jedziemy do hotelu, szukać go w sumie. Czemu to jest zamknięte wszystko? Przepraszam, ma pani pojęcie jak wyjść z tej galerii, bo przyjechaliśmy... A chce pan wyjść przez parter po prostu, tak? No, W stronę dworca czy jak? nie na dworca, tylko do miasta. No naprawdę nie wiedziałem, że wyjście z dworca jest tak problematyczne. Zupełnie inne powietrze. Trzeba na znaki patrzeć. Teraz to będzie hit. 2-4 km mamy do hotelu. Zobaczymy sobie hotel. Co dalej to nie wiem. Zupełnie inne uliczki tutaj niż w Krakowie. Takie przyjazne rowerzystom. Ja pierdzielę, jakie inne powietrze w ogóle. A faktycznie ścieżka rowerowa po lewej stronie, no ale no ja nie wiedziałem, więc ogólnie widzowie nigdy w Gdańsku i w Trójmieście w ogóle nie byłem. To znaczy byłem, ale za gnoja, więc w sumie nic nie pamiętam za bardzo. O, ktoś tutaj na skuterze miał nową teleskopową torbę od Stewarta. No, pod względem ścieżek rowerowych to tak nie najgorzej wygląda. Kurde, niby 2-4 km jadę i końca nie ma. To te budynki to chyba nasz hotel. Tak mi się wydaje, a raczej na pewno w sumie. Baltica Towers, wita. Zaraz się okaże, że to jakiś jeden z droższych hoteli w Gdańsku i będziecie pisać, że burżuj jestem i w ogóle. Co się robi? Mała już. No, i teraz. No proszę. O, tak, jest balkon, jaki wielki. Bo ja wiedziałam, że jest balkon, ale nie wiedziałam, że jest No. O, odkurzacz możesz sobie zabrać, bo jest taki jak chciałaś. Tak wygląda pokój. o łóżko. Za 200, tak? No, i elegancko. No to przecież to jest mieszkanie normalne, nie? W ogóle układowo to wygląda jak mieszkanie Goovera, nie? Identycznie układowo. On miał tu kuchnię, tam miał kurwa balkon i tu miał jeden pokój. To znaczy tak mi się kojarzy, nie? Idziemy na plażę. Rowery zostały w mieszkaniu. Jechaliśmy chyba ponad 8 godzin, tak? Nawet nie wiem ile jest od tego hotelu, ale strzelam, że 500 metrów? 600. No, hotel to 200 za dobę, więc nie jest tak źle. No jak na taki standard to myślę, że to jest bardzo dobrze w sumie. No, chociaż za tą cenę w Tajlandii to byśmy mieli cały miesiąc noclegu, nie? Ty, a to tam to hel widać, nie? Tak? To jest hel, no. A jakie chmury tam w ogóle takie deszczowe. Lodowata. Lodowata, kurde. 50 zł, nie jest tak źle w sumie. Jak tam oceniasz morze pierwszy? Elegancko, nie? Może zawsze spoko. Aha, i dostaliśmy jeden z gratis. W ogóle mi się wydaje, że pizza ma oregano na sobie, to jest jakaś smaczniejsza w ogóle. Ma na sobie? Oregano.
Nie, zasłużone 4,8 myślę. Halera 269, możecie przychodzić na pizzę. Zasłużone 4,8. W Zakopanem nie mieliśmy tyle szczęścia, żeby zjeść coś dobrego na samym starcie. A tutaj się udało i to jeszcze za 50 zł, więc fajnie. Pizza nie jest jakaś typowo italiano, w sensie włoska. Tutaj szefito powiedział, że jest taka łamana, pół na pół, pół polska, pół italiano. Ale jest dobra, jest dobra. Ma cienkie ciasto, nie jest ani za miękkie. Nie, no ma bardzo dużo smaku w ogóle ta pizza, nie? I te sosy też są całkiem spoko, więc... I była na tyle dobra, że można kompletnie bez sosu ją jeść i Ta. ma tyle smaku. O! No i ogólnie 32 cm, nie ma innych rozmiarów. Lokal się skupia tylko na pizzy, więc... No, a 32 cm na dwie osoby myślę, że jak najbardziej, bo ja się najadłem. Tak. A tutaj nie, tutaj wcześniej się robi ciemno niż w Krakowie, no. W Krakowie się robi później, czy na odwrót. Ja chcę kupić sobie ten analogowy. Normalny, jeden przejazd na wszystkie linie, 4,80. Kurwa, drogo coś. Cyk. Tutaj powinna być reklama Revolta, ale nie ma. Sponsor mi. No nie, bo ja nie jeżdżę za granicę, to nie będzie. No i w ogóle jesteśmy w czasach, nie? Wiadomo. No, ogólnie wzięli rowery, a będą jeździć komunikacją, nie? Potwierdzaj to. Cyk. Ogólnie żeśmy bardzo długo tutaj jechali, więc... Nie jechaliśmy długo, Nie. jechaliśmy 24 minuty. Nie wiem jak ja będę tu jeździł, ale no kurwa od tego hotelu to chyba z 50 km jechaliśmy tym tramwajem śmiesznym. No zobaczymy, ale póki co idziemy zwiedzać, to znaczy ja zwiedzam, bo Liza tu mieszkała, więc tutaj był grajek uliczny, ale się spakował i poszedł. No ogólnie ja wam będę pokazywał jakieś rzeczy, które w ogóle są nieistotne kompletnie, ale w Krakowie też mieliśmy coś takiego, czyli skutery po prostu do wypożyczenia, nie? Tak samo jak hulajnogi. To tutaj są skutery, że można wypożyczyć. Więc elegancko. Ma to uchwyt na telefon. Lol. Tutaj są hulajnogi dla tych, co nie mają prawa jazdy. I w ogóle ciekawe, czy trzeba tutaj podać właśnie prawo jazdy, czy nie. Nie wiem, ale to jest akurat faktycznie dziwne, bo nie każdy może jeździć skuterem na dowód, nie? Myślę, że właśnie... No, dawka bezużytecznych informacji przekazana, może iść dalej. To budownictwo w ogóle się strasznie różni między Krakowem a tym. No tak. A w ogóle Pomorzem całym, nie? O, i tutaj mamy wypieranie pieniędzy po prostu. Strip club, kurwa, co? Go, go. A obok lody. Ogólnie tu jest teraz taki klimat w ogóle. To jest to samo wrażenie, które miałem jak przyjechałem do Krakowa. Że pełno jakichś w ogóle grajków, tu jakaś muzyka, tu coś i w ogóle pełno ludzi. I w Krakowie teraz tego nie ma, a tutaj to jest, nie? To miasto w ogóle tutaj jakoś żyje, nie? A w Krakowie to kurwa nie wiem co się odjebało. No ludzi jest naprawdę sporo, nie? Wszystkie restauracje są wódkami pełne. Ja coś widzę, ale wy jeszcze nie widzicie. Patrzcie jaka Wenecja, nie? No bez kitu. Bardzo ładnie. W ogóle nie wiem, tutaj ludzie tak chodzą ładnie ubrani, jak kurwa nie wiem, na jakąś imprezę szli, czy cokolwiek, nie? Ale ładnie. Ale zajebiste. Nie stać nas na takie rzeczy, idziemy sobie. No bo nie oglądacie filmów i dlatego. Okej. Nie mam pojęcia o co chodzi, ale tutaj chuje wiszą na kołach ratunkowych. Chujowe miasto, no co. W ogóle te restauracje tutaj są jakieś takie ładniejsze niż te w Krakowie w ogóle. Nie wiem o co chodzi, ale naprawdę są... A będą mówić, że o kurwa. No ale nie, no naprawdę są po prostu o wiele ładniejsze, nie? Bo idziesz tak po prostu, patrzysz z zewnątrz i masz ochotę aż tam wejść, bo jest po prostu ładnie, nie? A w Krakowie są takie
niby restauracje. Do jednej poszedłem i zjadłem hamburgera i hamburger smakował jak zwykły kurwa cheeseburger z McDonalda i już więcej tam na pewno nie przyjdę. Ale wieje. No trochę już tak. Ale tak ciepły taki wieje. Cała. Szkoda, że ta przystań tam nie jest oświetlona, ładnie by wyglądało. No dobra, to się obraca, czy co to się robi? Ale jak to w ogóle na styk musi być zrobione, nie? Na milimetry. No i nie ma kładki. A tu restauracja płynie. O co tu chodzi? Tam pewnie rybki dają. No bez jaj, tam ludzie siedzą. No tak, no. To ciekawe ile taki rejs kosztuje, ty. Typowy Janusz chodzi z kamerą i nagrywa wszystko. A, tutaj też jest kabaret. Idziemy na kabaret? Patrzcie, kabaret. Kolorowo. Tutaj 25 zeta pokazuje. A ciekawe ile złotówka skasuje. Tylko musimy znaleźć, bo wszyscy to jacyś tacy szemrani, Nie kurwa. podobają nam się po prostu samochody. Ta, czarny... No nie, po prostu... Wywieźli zaraz albo... Tak, bo czarny Mercedes z przyciemnianymi szybami, jeszcze chłop taki wygląda, taki typowo mafiozo. No i zaraz nas coś przejedzie jeszcze. Ostatecznie zamówiłem Bolta, bo pan z taksówki powiedział, że jemu się nie chce jechać, albo nie wiem, powiedział, że on nie pojedzie tam, gdzie ja chcę. I po jednej taksówce zrezygnowaliśmy. No bo nie, no z takim podejściem to ja pierdolę, no, ale chłop tak powiedział pewnie dlatego, bo tutaj jest Ministerstwo Śledzia i Wódki i stoi pod tym barem i pewnie liczy na jakichś najebańców, że naciągnie ich po prostu na hajs, nie? Ale w Krakowie jest to samo. Pod galerią stoją taksówki i oni mówią nie, ja na turystów czekam. Mówiłam, że widać niebo. Co? Mówiłam, że widać że widać morze. No co ty, gdzie? No jest normalnie tak. Piździe, nie ma Ale może. nie musisz się wychylać, jest. A, faktycznie, ale to... A tam masz statek w ogóle, zobaczmy się. No widzę. A ty się nie wychylisz, bo ty... No ja się boję. No nie no, mi się nogi woty robią. Ale taki widok na morzu to gówno nie widok, kurwa. Tego dnia jeździliśmy na delivery i nagrywaliśmy dla was film, który jest dostępny na YouTubie, a potem pojechaliśmy tak jak widzicie. Tu jest tak, jeszcze napoje. I to jest wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do Parku Oliwskiego zobaczyć, zwiedzać póki co. Nadzór. Nie są takie duże jak się wydają, kurwa. Ramy, nie? Mocy? Poziome 7 kW. No. O kurwa. No kurwa, przyspieszenie ma fajne. To jeszcze nie jest w baterii, nie? No. Nie no, zapierdala. No. No takie coś bez kasku to kurwa, no faktycznie nie ma co nawet, nie? Nie no, fajne. Kod z tego Billy Bike'a to miał mi w ogóle przywieźć kurwa rower. Czekaj. Jedziemy na widokowy zobaczyć, bo ktoś mi na Instagramie o tym napisał. Zobaczymy. To jest gdzieś po prawej stronie, gdzieś tam. Jest kurwa wjechać. Co kurwa nie można? Nie no kurde. Macie może widzowie. Proszę za cały silnik na coś takiego. No ogólnie przyszliśmy sobie do restauracji Tapas Rybka, gdzie były kuchenne rewolucje i rewolucje to już się dzieją przy zamawianiu jedzenia. 20 minut albo 15 czekaliśmy w kolejce, bo pani, która przyjmuje zamówienia,
robi od razu jeszcze napoje na miejscu. No i zapłaciliśmy 136 zł niecałe za 2 dania i zobaczymy. A tą rybę to będziemy jeść w rytmie techno. No właśnie. Ryba w rytmie techno. Halibut za 59 zł. Próbujemy. Nie, to pire to jest mistrzostwo świata, naprawdę. Dobra. Pire chrzanowe. Z chrzanu czy z chrzanem? Z chrzanem. Nie wiem, czy swoja nie jest lepsza. Mnie jest ciężko gdzieś cokolwiek, bo mam to podniebienie kurwa poparzone, no. Po tej wczorajszej pizzy. Taka dobra była. Cena też w ogóle nie jest jakaś zła, bo 50 zł za zestaw to jak na restaurację po kuchennych rewolucjach plus jeszcze przy morzu to jest dobra cena, myślę. Jest to tańsze na pewno niż to, co kurwa żeśmy w Zakopanem kupili. Tutaj za 2 dania zapłaciłem 120 zł plus herbaty, w sensie w tym herbaty frytki. i frytki jeszcze. A teraz za 2 dania ponad 200 kurwa. Jeszcze pomylone. Jeszcze pomylone. Logo przyjechało po rybę. Właśnie, nie? To jest ciekawe, czy ona jest za takim dowozem, czy to jest po prostu wywóz po prostu z właścicieli. Myślę, że nie podpada raczej. Pewnie mówiła, żeby własny dowóz zrobić, ale jak oni się nie wyrabiają za składanie zamówień, zobaczcie, po prostu już jaka kolejka znowu jest. No, ogólnie wrażenia po rybie z Zakopanego naprawione. Nie jest tutaj to coś wybitnego, ale myślę, że warto zjeść. Dobre było, najadłem się. Nie zapłaciłem dużo za zestaw obiadowy, więc całkiem spoko. Tylko zastanawia mnie cena herbaty, nie? Bo 12 zł za herbatę. Już ktoś na Discordzie mi napisał, że 50 groszy torebka, 10 groszy woda, a za reszta co? Prąd, kurwa? Jechaliśmy taksówką do galerii i nie wiem o co chodzi z tą nawigacją tutaj w tym mieście, bo jak jeździłem na Glovo, to nawigacja też odpierdalała. Teraz facet nas taksówką wiózł, to też odpierdalało i zaprowadziło nas do tunelu jakiegoś w ogóle, nie? Muslinki. Zajebiście. W ogóle ten motyw z tą wodą tutaj jest. No, ale ten za Trójmiasto tak bardzo też panować tym, że mają zieleń, że nawet w galerii ją dali. A pieniędzy ile? 100 miliony. Ja, To jest wkład na mieszkanie, kurwa. nie no. Myślę, że z 1000 może by się zbierał, ale... Więc jak macie jakieś płynne zarobki na Glovo, to tutaj możecie pieniędzy szukać, nie? Nie no, ładnie jest. To jest mój ulubiony. Kocham Gosię. Jak osiedle na typu całym. I to powinno pryskać tak do góry, nie? O! Działa! Trzeba wcisnąć. A zimne, o! A to z morza chyba. Tylko taki po 2 stronach w ogóle jest ścieżkilowy, no. No, więc jesteśmy w Gdyni. I co, idziemy na SKM do Gdańska i rower, nie? No tak, są kolorowe budynki, są kolorowe drzewka. To jest cały ten. Wszystko kolorowe. Tutaj mamy tą świętojańską, tak? Czyli jak to tam? Chyba tak. Ta główna. W ogóle tutaj są trolejbusy, w ogóle się tak pokazało, a nie tramwaje. Taki wyjątek od Gdańska. Już było cisza, spokój i mamy znowu gwar i chaos. Gdańsk chyba ładniejszy od Gdyni, tak mi się wydaje. Tak? No to SKM-ka to takie stare gówno jeżdżące, tak? To, tamto, to niebieskie. Tak jak tramwaje Krakowie. Zajebiście. I co jest w tym satysfakcjonującego, bo nie wiem. To, że możesz sobie przyjechać z nimi w jednym ciągiem. Czyli to jest po prostu zwykły pociąg. Tak. Do SKM. Szybka kolej Małopolska. Szybka kolej miejska chyba, tak? Przejście konstrukcyjnie identyczne jak to w Gdańsku, tylko że czyste, bez tego, bez kitu. O, tu jest dobre ogłoszenie. To nie ja jak ktoś. Szukam dobrej świni.
Tutaj ludzie sobie Instagramy sobie piszą na ścianie, tylko nie wiem kto na nie będzie wchodził. Chuja, nikt nie wejdzie, bo je zabluruje. Tam jest wyjście, tu jest wyjście. Kurczak z Rożna. Czemu te w ogóle wszystkie budy z kurczakiem z Rożna mają identyczną oprawę graficzną? Zawsze jest to samo. To jest pewnie pierwsze zdjęcie w Google, jak piszesz kurczak z Rożnej. Nie wiem, jest takie Powielone. po prostu zmieszane gówno ze wszystkim, w sensie kurczak ze wszystkim na ogniu. Nie wiem, zawsze wygląda to tak samo, nie? W każdym mieście jest taka buda z tą samą grafiką, na bank. No, można przyjeżdżać sobie w takie miejsca. Albo inny. Zajebisty pociąg. Na co? Bez zatyczek do uszu to kurwa nie podchodzić, nie? Nie wiem, czemu tak akurat teraz. Chyba posiedzimy na czymś zimnym. Sklep spożywczy Bożena. Bożena, otwieraj! Ta uliczka wygląda, jakby mieli tu jakieś dragi sprzedawać. No okej. To rozumiem, że tutaj po prostu ciężarówki nie mogą wjechać, tak? A jak wjadą? Aha, bo tu trakcja nisko wisi. A A już myślałem, że miasto konfidentów, jak każda ciężarówka podjebana. Dom zdrojowy wygląda tak. Fajny park. Aha, to jest park brzeziński, tak? No jest poniedziałek, nie wiem czemu tu jest wszystko zamknięte, jak otwiera wszystko we wtorek. To jakiś pusty plac też. Na zakończenie postanowiliśmy pójść do kociej kawiarni na ulicy Polanki 124D. W kawiarni rezydują kotki, które można adoptować, więc można przyjść, zobaczyć, pogłaskać, pobawić się z nimi. Kawiarnia ma swoje zasady, m.in. taką, że kotów nie można budzić w trakcie ich snu. Nie wpuszczają również dzieci poniżej 14 roku życia. Raczej myślę, że to jest z wiadomych powodów. Wypiliśmy kawę, zjedliśmy ciasto, obsługa bardzo miła, sympatyczna. Kawiarnia ma swój klimat. No, gdybyście chcieli kotki, to tam w kociej kawiarni można sobie zabrać do adopcji. Przy okazji można ciasto zjeść. Oczywiście ceny z marżą, jaką przystało dla kawiarni ze zwierzętami, czyli kawa minimum 15 zł i ciasto około 20. Nie, kawa myślę, że w normalnych cenach, jak nawet te takie udziwnione kosztowały 18 czy coś, ale to ciasto było dość drogie, bo normalnie ciasto tak mi się za 15, max 18 spodziewała, a tutaj te ciasta były po 20, 22. 23 nawet. No i dzieciary nie są wpuszczane, więc no. Tak. Hejt w komentarzach 3, 2, 1 start. Manekin, naleśnik czekoladowy. Nie! Ogólnie to przed chwilą zjedliśmy ciasto w kociej kawiarni, teraz będę wpierdolał tu naleśnika. Nie wiem czemu, ale Kinder Bueno, kurde. I co masz? Ja mam chyba ser pleśniowy, kurczak, rukola i pomidor suszony. No, czekaliśmy pół godziny, ale wygląda spoko. A ile to w ogóle kosztowało? Ja pierdolę. Ale jakiś wystrzałowy ten naleśnik nie był, to był zwykły naleśnik z Nutellą, jakby nie było. No, zapłaciliśmy 72,50 za 2 placki z czekoladą. No nie, no ten twój to faktycznie był dobry i jakiś był warty uwagi, a jak ktoś chce sobie zjeść po prostu naleśnika z czekoladą, to lepiej chyba samemu zrobić, bo wyjdzie na to samo. To Kinder Bueno, to że tam było w ogóle na wierzchu,
Nic kompletnie w smaku nie zmieniło. Ten serek mascarpone też nic tam w ogóle w smaku nie zmienił. Po prostu naleśnik z nutellą i to tyle, nie? I potem Słupsk.